Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy bułeczki pszenne z chrupiącą skórką. A zaczniemy od przygotowania zaczynu, do którego potrzebujemy 100 ml ciepłej wody, 20 g drożdży świeżych, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki pszennej. Całość zalewamy 100 ml ciepłej wody, czyli tak powinna ta woda mieć 30-35 stopni Celsjusza i wszystko ze sobą w misce mieszamy do połączenia się składników. Następnie miskę przykrywamy ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce, tak bez przeciągów, na 15-30 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. A potem będziemy robić już ciasto na bułki, do którego potrzebujemy kolejnych składników. 400 g mąki pszennej typu 650, 150 ml ciepłej wody, 2 łyżek oleju rzepakowego i 1 łyżeczki soli. A dodatkowo do całego przepisu potrzebujemy jeszcze olej rzepakowy i mąkę do posypania. Po 15 minutach nasz zaczyn ładnie pracuje. Możemy do niego teraz dolać 150 ml ciepłej wody, dosypać mąkę pszenną. Te 400 g możemy sobie podzielić tak na 2/3 i 1/3. Dosypujemy 1 łyżeczkę soli, mieszamy składniki ze sobą. Po wstępnym wymieszaniu dosypujemy resztę mąki i mieszamy już teraz do momentu, aż mąka wchłonie całe płyny. Odkładamy łyżkę, łopatkę i teraz ręcznie już mieszamy ciasto w misce. A jak składniki wstępnie się połączyły, dolewamy jeszcze 2 łyżki oleju i kontynuujemy ugniatanie ciasta. Wstępnie robimy to w misce, tak jak Państwo to widzą. Ale po chwilowym ugniataniu w misce przerzucamy się na stolnicę i wyrabiamy ciasto tak z 10-15 minut. Jeżeli Państwu palce kleją się do ciasta, albo ciasto do palców, albo do stolnicy, to palce maczamy w oleju, ewentualnie stolnicę też smarujemy olejem i wtedy ciasto przestaje się kleić. Na koniec ugniatania zawijamy bok pod spód. I przekładamy do miski wysmarowanej olejem, którą przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. U nas ciasto wyrastało godzinę, w ten sposób wyrosło. Przerzucamy je na stolnicę i formujemy sobie prostokąt. Ciasto dzielimy na 9 części. Każdą z porcji rozklepujemy, następnie zawijamy boki pod spód, sklejamy i tym sklejeniem kładziemy na stolnicę posmarowaną olejem. W ten sposób jedna i wszystkie kolejne. Mamy przygotowane takie pulpeciki, które przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na 5 minut. Po 5 minutach smarujemy stolnicę znowu lekko olejem
rozpłaszczamy każdą z bułeczek na prostokąt o bokach 11 na 14 cm. I teraz wzdłuż tego długiego boku będziemy rolować. Tak jak Państwo widzą, za każdym rolowaniem przyklejamy boki do środka i powstają nam takie zrolowane prostokąciki. Sklejamy boki. Podwijamy je pod spód i taki uformowany, zrolowany rulonik kładziemy na blaszce do pieczenia, wyłożonej papierem do pieczenia. To był jeden, kolejny w ten sam sposób przygotowujemy. Wszystkie przygotowane są, wobec tego blaszkę możemy teraz przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do kolejnego wyrośnięcia. Po 15 minutach zdejmujemy ściereczkę, bierzemy sitko, mąkę i oprószamy nasze ruloniki mąką. Na koniec nacinamy każdą z bułeczek ostrym nożem albo żyletką. W międzyczasie mogą Państwo już rozgrzewać piekarnik do 220 stopni Celsjusza, ponieważ to na pewno będzie chwilę trwało. Bułeczki są ponacinane, wobec tego wstawiamy blaszkę do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół będziemy piekli bułeczki na początek przez 10 minut. Musimy jeszcze je przykryć papierem do pieczenia i tak ze 20 razy spryskać wodą z atomizera. Po 10 minutach zdejmujemy papier do pieczenia, zmniejszamy temperaturę do 200 stopni i pieczemy jeszcze przez 20 minut. Po tym czasie wyjmujemy bułeczki z piekarnika, studzimy, no i możemy je skonsumować. I takimi pachnącymi bułeczkami żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.